Projekt PodWOD. Projekt współfinansowany z programu Kreatywna Europa. W ramach tego projektu spotkaliśmy się dzisiaj we Wrocławiu, we Wrocławskim Domu Literatury, aby w gronie 10 poetów oraz w gronie artystów omawiać kwestie wprowadzenia poezji do szkół oraz do bezpośrednich odbiorców, jakimi są i nauczyciele, i uczniowie. Dzisiejszy dzień, pierwszy dzień warsztatowy tutaj we Wrocławiu, to przede wszystkim dyskusja o z jednej strony roli poety, z drugiej strony roli samej poezji, a przede wszystkim o tym, w jaki sposób przenieść poetę współczesnego z jego poezją do szkół, do odbiorców, jakimi są nauczyciele oraz uczniowie szkół średnich. Jesteśmy właśnie po bardzo intensywnym dniu, po wielu godzinach pracy z poetami i z poetkami, którzy zjechali do Wrocławia z różnych miast Polski, ale również z zagranicy. I jest to dla mnie niezwykle ważne, że mówiliśmy o poezji, mówiliśmy o tym, jak dotrzeć z poezją do szkół. Ta wielość perspektyw okazała się dla nas, dla osób, które zawiadują tym wspaniałym projektem dotyczącym edukacji w szkole, edukacji młodzieży, niezwykle inspirująca. I jak się okazuje, jest to rzecz potrzebna. Zarówno poeci, jak i poetki widzą taką wielką potrzebę wejścia do szkół i rozmowy o poezji, bo wszyscy też mamy swoje doświadczenia w pracy zarówno z nauczycielkami, jak i nauczycielami, ale też jesteśmy osobami, które przeszły ten trudny etap edukacji, w którym niestety wielokrotnie na tym poziomie w kontakcie nauczyciel, tekst poetycki i uczeń dochodzi do napięcia, spięcia i uczeń, uczennica odrzucają wiersze. Takim naszym dużym marzeniem i celem jest to, żeby odczarować postać poety i poetki, żeby zbliżyć się do młodzieży, ale również, żeby popracować i nawiązać bardzo intensywny kontakt z nauczycielami, po to, żeby oni spróbowali pracować też z tak zwanymi dobrymi praktykami, żeby ta poezja nie była im, czyli młodzieży, w żaden sposób, niestety użyję tutaj takiego brzydkiego słowa, ale obrzydzana, żeby młodzi ludzie nie bali się poezji. I jestem ogromnie szczęśliwa, że możemy nad tym pracować i to wszystko, co tutaj wypracowaliśmy na pierwszym module, niesie nadzieję, że ten projekt, który zakończy się dokumentem politycznym, zmieni też pewne struktury w pracy instytucji takich, jakimi są szkoły. Wspaniały był ten wielogłos, gdyż każdy z nas przyszedł z czymś innym, przyszedł z innymi doświadczeniami, z innym nastrojem, czy też z inną tematyką, którą zajmuje się w swojej twórczości. I myślę tu zarówno o wszystkich, o całej 11 poetów, ale też o Weronice, o Wenancjuszu, czy o mnie, którzy jesteśmy z trochę innych dziedzin, ale jednak tak naprawdę bardzo pokrewnych do poezji, bo też jak dzisiaj pięknie powiedział Kuba Kornhauser, poezja pochodzi od słowa tworzyć z niczego, więc tak naprawdę wszystko może być poezją i wydaje mi się, że to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało w tych owocnych dyskusjach, w tych prawie, można powiedzieć, kłótniach, chociaż wszystko cały czas było oczywiście w bardzo przyjemnej atmosferze i zawsze prowadziło do jakichś wniosków, do jakichś konkluzji i do tego, że jesteśmy tak naprawdę kilka kroków do przodu w tym, po co tutaj się spotkaliśmy. Mamy tutaj duże wyzwanie, spotkania
zorganizowania wspólnej przestrzeni, która będzie komfortowa dla poetów, którzy mają bardzo różne osobowości, bardzo różne też swoje jakieś głosy poetyckie i bardzo różne też swoje sposoby na to, żeby docierać do tego czytelnika. To znaczy jedni wychodzą z takiej właśnie przestrzeni bardziej intymnego kontaktu, takiego, powiedziałabym, łapania tego czytelnika za guzik, żeby zyskać jego uwagę, a inni właściwie robią to też w taki sposób wynikający z temperamentu bardziej ekstrawertyczny. Więc mamy tutaj bardzo różnego rodzaju osobowości i próbujemy jakoś wspólnie też teraz, dzisiaj wynegocjować taką przestrzeń, która byłaby przestrzenią dopuszczalną i jakoś bezpieczną dla nas wszystkich, żeby jednocześnie mogła ona mieć swój wymiar artystyczny, jakiś swój wymiar taki, który będzie też interesujący dla widzów z zewnątrz.